Nie ma to jak pokazać światu faka, który uważa, że death metal jest gatunkiem tak skostniałym, że nic się już w nim nie wymyśli. Mając pomysł na niego, można pokazać, że to tylko głupie gadanie. Co udowodnił zespół Nile albumem Black Seeds of Vengeance. Nile powstają w 1993 roku w Greenville w USA. Założycielami byli gitarzysta Karl Sanders, basista Chief Spears oraz perkusista Pete Hammour. W 1994 roku nagrywają pierwsze demo Nile, następnie mini-album Festivals of Atonement i demo pod tytułem Ramses Bringer of War, po czym podpisują kontrakt z Relapse Records. Następnie nagrywają debiut Amongst the Catacombs of Nephren-Ka, a w 2000 roku wydają płytę Black Seeds of Vengeance, o której będzie dzisiejszy odcinek. Nile swoim debiutem Amongst the Catacombs of Nephren-Ka pokazali, że w takiej muzyce jak death metal jest miejsce na świeżość i oryginalne podejście do tematu. Dodali do swojej muzyki oraz tekstów elementy, które kojarzą się ze starożytnym Egiptem. Nawet jeden z tekstów jest tłumaczonymi samymi słowami Ramzesa II. Black Seeds of Vengeance jest kapitalnym rozwinięciem drogi zapoczątkowanej na debiucie. Nadal jest to brutalny amerykański death metal z elementami folku egipskiego. Muszę stwierdzić, że jest to jeden z najbardziej epickich albumów death metalowych, jakie ujrzał świat. Jest ciężki, techniczny i do tego zaprosili sporą liczbę gości. Na albumie dominują utwory krótkie w dość szybkich tempach. Ciekawostką jest to, że chłopaki growlują we trzech, co zdecydowanie poszerza spektrum wokalne. Na płytę został zaproszony również Ross Dolan z Immolation, który śpiewnie również się udziela. Jednym z najlepszych elementów na płycie na pewno są bębny. One po prostu rozwalają czachę. To jedne z najlepszych popisów perkusyjnych na płytach w ogóle. Są one ostro pokręcone, wręcz wariackie. W większości utworów zagrał na nich Derek Roddy, gdyż Pete Hammour doznał wtedy kontuzji i zagrał tylko w jednym utworze To Dream of Ur. Płyta jest pełna technicznych, ostro brzmiących riffów, od których może zakręcić się w głowie. Wiele zmian tempa, świetne łamańce gitarowe. Do tego w tych nawet najszybszych fragmentach czuć egipski klimat. Jest to wynikiem zastosowania niebanalnych, nieszablonowych riffów. Brzmienie jest bardzo dobre, mięsiste, wyważone między brudem a sterylnością, co tworzy je bardzo naturalnym i świetnie się tego słucha. Wydaje mi się, że album jest szybszy od jedynki i zawiera więcej egipskiego klimatu. I taka dygresja. Kanibale nauczyli nas, jak patroszyć ludzi. Nile pokazał nam, jak robili to w starożytnym Egipcie. Nadszedł czas na posłuchanie fragmentów tego jakże wspaniałego albumu. Utwór tytułowy od razu zapoznaje nas z klimatem całego albumu. Jest mega szybki, perkusja atakuje z prędkością niemalże kałasznikowa, a dalej mamy takie epickie wyciszenie, jeden z najbardziej według mnie monumentalnych momentów w całej muzyce metalowej, gdzie jakby armia żołnierzy wypowiadała tytuł albumu. Kawałek opowiada o Amalachitach, którzy bez przerwy nękali Egipcjan. Defiling the Gates of Ishtar to szybki kawałek z przechodzącymi przez siebie partiami growlingu. Tu wszystko jest ostro wykręcone. Gitary, perkusja, solówki. To przykład świetnie zagranego death metalu. Tekst zaś pochodzi z tabliczek klinowych z VII wieku, zaś jest fragmentem eposu o Galigameszu. The Black Flame to kawałek, który zaczyna się wokalnym intro, gdzie głęboki subas Karla Sandersa osiąga niebywałe poziomy. Do tego są w tle jakieś różne przeszkadzajki, a potem zaczynają się ciężkie, walcowate riffy, które przecież kochamy. Chapter for Transforming into a Snake zaczyna się miażdżącym tempem, które nie ma zamiaru zwolnić aż do końca. Z tego chaosu wyłonił się przekozacki death metalowy kawałek ze świetną solówką.
Tekst zaś jest zaczerpnięty z papirusa z Księgi Umarłych, a opowiada o przemianie w krokodyla bądź w węża. To Dream of Ur to najdłuższy kawałek na płycie. Jest mega dostojny i monumentalny, z wieloma folkowymi wstawkami i tajemniczymi inkantacjami. Tekst zaś zasadniczo opowiada, że nic nie trwa wiecznie poza ziemią i niebem. Obejrzyjmy teraz okładkę oraz wkładkę tego genialnego albumu. Cover według mnie jest kapitalny. Z czarnego tła wyłania się sarkofag, który odkrywa w swoim wnętrzu mumię. Całość wizerunku okrąża wąż. Od dołu wyłaniają się zakrwawione oszczepy. W prawym górnym rogu logo zespołu, na dole tytuł albumu. Całość utrzymana w tonacji brązowo-pomarańczowej. Okładka do tej pory robi na mnie wrażenie. Pomysł i wykonanie świetnie korespondują z zawartością muzyczną płyty. Na 3 pierwszych rozkładówkach na takim grafitowo-kamiennym tle znajdują się teksty do utworów z tytułami w kolorze pomarańczowym, zaś po 2 bokach każdego z nich znajdują się wizerunki bogów egipskich, które występują na malowidłach ściennych z epoki. Na kolejnych 3 stronach poza tekstami są ich wyjaśnienia, inspiracje oraz interpretacje znaczeń, co uważam jest wyjątkowo trafne dla odbiorcy, gdyż może on lepiej się zapoznać z ich treścią. Ostatnia wewnętrzna strona to podziękowania. Wkładkę zamyka strona z tytułami utworów oraz twórcami. Po prawej stronie występuje wizerunek 3 oszczepów zawiniętych wężem. Na czarnej płycie CD na złoto są narysowane hieroglify, po których pełza wąż. Może to boa dusiciel. Na zamykającej stronie pudełko na tym samym tle grafitowym są na pomarańczowo wyszczególnione tytuły utworów, a pod spodem logo wydawcy. Black Seeds of Vengeance to świetny, potężny i mięsisty album death metalowy. Rozpętali nim burzę piaskową, zrzucając na niczego nie spodziewający się świat. Węże, klątwy i ofiary z ludzi dla starożytnych bogów. Teraz nie pozostaje nam już nic, tylko włączyć płytę i słuchać, słuchać, słuchać. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!